będzie. Cześć, witam was Energik i Bart. Jak widać, nie przetrenowaliśmy podobnie. Nie poszło. W najgorzej nazwanym podcaście Gralogii. Coraz gorzej nam idzie ten początek. Na początku jakoś szło to lepiej, teraz... Chyba ale tak. to wiesz co, to nie pamiętam kto to powiedział, ale chyba to Grzesiu powiedział, Iwan, to wina Grzesia, który powiedział, że powinniśmy się sami przedstawiać, że najpierw przedstawiam się ja i potem się przedstawiasz ty. I widzisz, Grzesiu, no nie pykło, no nie jest Grzesiek, dobrze, no. Zły człowiek z ciebie, zły człowiek, naprawdę. To ja myślę, że to właśnie była jego wina, nie? Znaczy ja cały czas stawiam na to, że jak trochę poćwiczymy, to będzie lepiej. Tak, mi się wydaje, że my jesteśmy w tym miejscu, że wiesz, zaczynamy coraz bardziej kombinować z przedstawianiem się, więc jest dziwnie i za jakiś czas wyjdziemy na prostą. I tak, chyba w końcu to nastąpi. Dzisiaj temat, jaki sobie wybraliśmy, to powrót, który trwa już od dobrych kilka lat tak naprawdę, branży do gier pixelartowych, do gier dwuwymiarowych tak naprawdę, chociaż to też jest takie, powiedzmy to dwuwymiarowych to jest płynne, bo są gry pixelartowe, które są trójwymiarowe, już technologia pozwala na takie cuda, nie? Żeby coś takiego zrobić. Jak najbardziej, ale powiem ci, że taki miks w ogóle widać w świecie RPG-ów. Tam jest, jeżeli spojrzymy sobie w 2D HD czy też HD 2D, zależy jak kto woli sobie ten skrót mówić, to tam bardzo często widzimy, że na przykład sprite'y postaci to są faktycznie sprite'y, to są faktycznie elementy 2D, za to tła, czy też lokacje, po których chodzimy, one będą 3D, ale zanim przejdziemy w ogóle do tematu, ja muszę tutaj jeszcze wejść z małą prywatą, wiesz, bo obiecałem, tak. Dobra. Szybki kącik dla dwóch osób, w sobie 3 osób, co nie? Pierwsza rzecz, dostałem ostatnio od pary moich przyjaciół prosto z Japonii Valkyrie Profile, japońską wersję. Samą giereczkę bardzo polecam. Nie jest to co prawda nigdy nie wyjmowane z pudełka, bo folia jest założona niefabrycznie, ale tak czy inaczej bardzo fajna rzecz, także wielkie podziękowania i pozdrowionka dla pary moich przyjaciół z Łodzi, dla Holoła i dla Patty, którzy przy okazji pobytu w Japonii ceny co mi przywieźli. A drugie podziękowanka, pozdrowionka, nie wiem jak to nazwać, dla Miłosza z Opola, który i to mnie czasami zastanawia Krzychu, bo ja generalnie nigdzie, wiesz, ani publicznych profili nie mam, ani nigdzie się specjalnie nie ogłaszam. I co jakiś czas ktoś tam mnie spożytkowuje swój czas, żeby mnie wyszukać i żeby popisać, pogadać, także wszystkim w ogóle bardzo dziękuję. A Miłosz, tobie bardzo serdecznie, bo kilka ciekawych rozmów mieliśmy i mam nadzieję, że kolejny podcast również umili tobie i twojej małej królewnie spacery po Opolu. Także znaczy fame rośnie. Chyba tak, to nie jest wielki fame, ale wiesz, to jest zawsze myślę, plus 2, plus 3. Ja myślę, że tam chyba najłatwiej do Barta trafić poprzez konto na OnlyFansie, to tam znajdziecie go. To... Dokładnie, tam kiedyś Bart był the Giant się nazywa. Tak. Mówią też czasami hydraulik. No dobra, ale wracając do tematu. Na początek sobie taka krótka przebieżka przez historię, bo kiedyś w dawnych, zamierzchłych czasach, których pewnie większość ludzi nie pamięta, gry były w zasadzie tylko dwuwymiarowe. To znaczy zdarzały się gry, które były oparte o wektory, grafikę wektorową, ale głównie brylowała grafika 2D. No i w którymś momencie nadszedł taki dziwny czas, głównie to za sprawą pierwszego PlayStation, ale to się działo troszeczkę wcześniej, kiedy nagle odkryto grafikę trójwymiarową, że można robić gry w trójwymiarze i wtedy i wtedy był taki fajny moment, znaczy fajny, ja tego momentu strasznie nie lubię, ale niektórzy lubią. Był taki fajny moment dla niektórych, że same gry, które korzystały z grafiki pixelartowej były grami passé. To jakby już było uważane za archaiczne i musiało odejść. Problem był taki, że grafika 3D dopiero raczkowała i te gry wyglądały koszmarnie, ale na siłę przechodzono, nie? Z gier 2D na gry 3D. Tak było bardzo widoczne chociażby w przygodówkach, tak? Na przykład, nie wiem, Monkey Island, nagle Escape from Monkey Island był trójwymiarowy, było z Gabriel Knightem drugą częścią, natomiast Rayman też miał swoje przejście. Tak, Rayman przechodził też w trójwymiar, Gabriel Knight z trzecią częścią, ale to wyglądało źle. Ta grafika 2D tak naprawdę, jak czas pokazał, ona się zestarzała bardzo dobrze. Znaczy dzisiaj możesz odpalić sobie grę nawet z lat 80.,
I ona będzie nadal dobrze wyglądała, nie? Jasne, wciąż będą te różnego tak. rodzaju kwadraty, kąty, Tak. ale one mają swój urok, tak? To jest jedna rzecz, a druga, jeżeli, bo 2D ja bym w ogóle rozdzielił tą 2D na dwa takie główne nurty. Pierwszy to była taka typowa, powiedzmy taki typowy pixel art, a drugi nazwałbym, to znaczy poszedłbym w stronę ręcznie rysowanej grafiki 2D, gdzie wykorzystywało się nie tylko jechanie po kwadratach, ale faktycznie tworzenie ręcznie grafik, które później ożywały. I tutaj ja do tej pory wspominam fenomenalne z pierwszego PlayStation Legend of Mana, gdzie po dziś dzień wygląda cudownie. Nawet taki mały remaster parę lat temu wydali, ale w dużym skrócie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ta moda, ten pęd za 3D, co szczególnie widać przy pierwszym PlayStation, no ja wielokrotnie wspominałem. Ja nie lubię często wracać do tych gier. Jasne, jest nostalgia, są, które lubię, ale jak na to patrzę, no mnie trochę krzywi, stary. Mnie trochę jakby... Trójwymiarowe, nie? Takie gry. No jest coś takiego, nie? To jeszcze dodam to, co Bart powiedział, bo w tamtych czasach nie było za bardzo jeszcze takich zaawansowanych programów graficznych, więc było często tak, że twórcy rysowali na kartce bądź malowali tła i dopiero one potem były skanowane i obrabiane na komputerze, chociażby Sierra tak działała przez pewien czas. Natomiast nastał pewien taki, dzisiaj mamy taki pewien czas, że ludzie chcą wracać do tego pixel artu. Myślę, że po części dlatego, że po pierwsze wygląda to ładniej, znaczy wydaje mi się, że też grafika 3D troszkę się przejadła. Jasne, trudno sobie wyobrazić największe gry AAA, które wychodzą nagle jako trójwymiar, ale jeżeli chodzi o rynek indie, jest tego takie zatrzęsienie i w zasadzie tam bryluje głównie silnik Unity i pewnie Unreal Engine gdzieś tam się też pojawia, że jednak te gry 2D są pewnego rodzaju świeżością i jakby przyciągają oko, nie? Mam takie wrażenie, wiesz co, że... Ten temat już trwa parę lat, tak jak powiedziałeś. Ja się zastanawiam, czy my trochę nie zataczamy powoli koła, czy, tak jak wspomniałeś, rynek indie to jest rynek, który jest ogromny, więc tamtych gier, no, jak doskonale wiemy, jest sporo. To, że nie słyszymy o pewnie 90% z tych gier, bo no, w cudzysłowie każdy może sobie już tworzyć w tych czasach. Narzędzia naprawdę pozwalają na to, żeby przy bardzo znikomym poziomie wiedzy móc faktycznie tworzyć te gry, przynajmniej w podstawowych wersjach, więc jest tego sporo i zastanawiam się, czy to trochę też się nie przejada, ale mimo wszystko, jeżeli szukam gier, powiedzmy, ambitnych, jeżeli szukam czegoś, co będzie dla mnie taką podróżą nostalgiczną, zazwyczaj szukam na rynku indie, bo tam zazwyczaj znajdę coś dla siebie poprzez specyficzną muzykę. To czasami będą chiptuny, to czasami będzie muzyka udająca muzykę orkiestrową, czy muzykę z filharmonii, więc ja tam znajduję dużo takiego klimatu, mechaniki, właśnie design. Tutaj nie mówię o samej grafice, ale właśnie o designie artystycznym, który no, idzie nostalgią w lata 80. i 90. No i ja to kupuję po prostu. Wiesz co? No. Bateria? Nie bateria, ale nagrywam w 4K w 120 klatkach, więc musimy na chwilę ja się tylko przełączę. Fantastycznie. To weź sobie zrób ten. Jak będziesz montował, to nagrywaj. Zrób siebie w 30. Będzie takie płynne slow motion, które będzie udawało naturalny ruch. No, poczekaj, bo testowałem. Dobra, już mam. Dobra, mały był fuck up niewielki. Już nagrywam. Chcemy zacząć od początku? Chcemy spróbować Nie. Początek będzie w 4K w 120 klatkach, także będziemy przesuwać coraz taki więcej, podcast. nie? Tak, jedyny podcast, który jest w 4K w 120 klatkach na świecie. I to tylko w 50%. Widzicie, to jest technologia. Technologia, tak. Natomiast wiesz co, zgadzam się z tym, że dzisiaj te gry jakby są takim powrotem jakby trochę nostalgicznym dla wielu z nas i myślę, że gracze starsi, którzy szukają tego vibe'u lat 80., początku lat 90., to bez problemu go znajdą właśnie w tytułach, ale pamiętajmy też, że w grach 2D idzie jeszcze tutaj obok technologia, która pozwala na o wiele ciekawsze rozwiązania niż były to rozwiązania w latach 80., gdzie te grafiki były po prostu płaskie, tak? No, bo tam się nie dało za bardzo. Znaczy też jest w ogóle fajna sprawa, bo dzisiaj jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że te gry są trójwymiarowe, tak? Natomiast wiesz, w latach 80. i 90. na przykład no, trzeba sobie uświadomić, że większość gier była właśnie dwuwymiarowa, więc na przykład jak
grałeś w Jasne. piłkę, czy tam dzisiaj FIFA, to dla nas jest FIFA, biegają trójwymiarowe ludziki po trójwymiarowym boisku, tak? Tak Ale jest. pierwsza FIFA była dwuwymiarowa, nie? Rzut był izometryczny i to było całkowicie dwuwymiarowe, także to też wymagało pewnego takiego pomysłu na to, jak przekonwertować tą grę, czy tam ten pomysł na grafikę dwuwymiarową. Teraz mamy odwrotną sytuację. Teraz raczej idziemy w tą stronę, że mamy grafikę 3D, wiemy jak ją zrobić, ale jak to przekonwertować, żeby to działało w dwuwymiarze. I są różne ciekawe pomysły i dzisiaj mam nadzieję, że takie gry właśnie o takich grach opowiemy. Tak jak powiedziałeś, dużo tych gier jest głównie opartych o systemy RPG, i głównie one się tam pojawiają w Japonii, ale ja znalazłem 4 tytuły, których żaden jeszcze co prawda nie wyszedł. Każdy jest grafiką dwuwymiarową i każdy wygląda po prostu fenomenalnie, ale sobie do tego jeszcze tutaj dojdziemy, nie? Ja chciałbym dorzucić jeszcze 3 grosze, bo zaznaczyłeś, że bardzo dużo jest gier RPG, jak najbardziej, ale myślę, że trzeba tutaj też zaznaczyć, jak wiele jest. I tutaj to jest taki trochę miks, więc powiedzmy Metroidvanii / platformerów / przygodówek, bo oni, a czasami nawet beat'em upów, generalnie mieszają te gatunki bardzo mocno i tego bardzo, bardzo dużo widać. Nawet jak byliśmy w zeszłym roku na PGA i wpadłem sobie na strefę indie, to też przy jednym stoisku. Nie pamiętam niestety tego polskiego dewelopera, a szkoda, bo oferowali jeden taki bardzo przyjemny tytuł, coś podobnego troszeczkę do Dead Cells i on był jeszcze we wczesnej alfie, chyba godzinę przy tym przesiedziałem i świetnie się bawiłem, także dla mnie tego rodzaju tytuły siedzą. Hollow Knight pokazuje, jak wspaniałe gry da się robić w takim klimacie. Ori and the Blind Forest naprawdę jest masa rzeczy, ale będzie na pewno jeszcze czas na to, żebyśmy jakieś tytuły sobie tutaj powymieniali. No tak, te gry dwuwymiarowe, mam też wrażenie, że te gry dwuwymiarowe, to co powiedziałeś, Ori and Blind Forest, to jest taki platformer, który jest dwuwymiarowy, ale nie jest pixelartowy, nie? Jest to jakby już taka gra nowej generacji, nazwijmy to, z bogatymi tłami, gdzie coś się tam w tle dzieje. Pamiętam, że nie pierwszą grą, ale jedną z pierwszych, która bardzo to rozpowszechniła, był chyba Trine. Wcześniej oczywiście były inne jeszcze gry, jakieś Limbo, Jasne. były jakieś taka strzelaninka na Xboxie, nie pamiętam tego, ale chyba to są tak zwane cinematic platformery, czyli te gry, gdzie w zasadzie poruszamy się zazwyczaj w jedną stronę, ale gdzieś obok tego, że nasz bohater wykonuje jakieś czynności, gdzieś tam w tle dzieje się jeszcze coś, nie? Chociażby ostatni Prince of Persia jest też cinematic platformerem. I te cinematic platformery też dzisiaj w pewien sposób powróciły, tak? Bo w zasadzie cinematic platformery zaczęły się od Jordana Machnera i niektórzy mówią, że Karateka, niektórzy mówią, że Prince of Persia, potem jakby to troszkę Eric Chahi rozpowszechnił za sprawą Anotherworld i od tamtego czasu w zasadzie to gdzieś tam się rozwija w swoim tempie. Natomiast jest tych gier też dużo, nie da się ukryć, że nawet takie duże firmy jak Ubisoft też idą w tą stronę właśnie tworzenia właśnie takich gier jak właśnie ostatni Prince of Persia, ale mam wrażenie, że to też jest trochę dlatego, że koszty są mniejsze wyprodukowania takiej gry. Wiesz co, to jest ciekawe, co powiedziałeś. Ja bym powiedział, że z jednej strony koszty, o których wspomniałeś, jak najbardziej. Jest ewidentna różnica między robieniem wielkiej AAA-owej tuzy, a idąc memicznie quadruple, tak? I teraz... Czekaj, kto zażartował? CD Projekt zażartował, że będzie Penta A. Penta A. Czy 5, no już tak. Quadruple A, teraz będzie Penta A, kurde, także moi drodzy, później Hexagon A i w ogóle nie wiem do ilu A dojdziemy, ale to będzie przypominało chyba wielki ziew, takie w pewnym momencie. Znaczy, do tego dojdzie. Oni się trochę z tego nabijają, nie? Bo chyba ktoś powiedział, że będą 4A, nie? Gry. Nie wiem, czy to czasem nie Ubisoft, czy ktoś tam, chyba. Że będą robić gry 4A i wiesz, to jest takie trochę, czym by miało się charakteryzować gry 4A, że co? No to nie będzie bardziej rozbuchane niż dzisiejsze gry, bo dzisiejsze gry już tak są, powiedzmy, na takim etapie, że bardzo ciężko jest gdziekolwiek co ulepszyć. Można tylko ulepszyć płynność. Ja wiem, co oni zrobią. Ja wiem, co oni zrobią. Oni powiększą tą mapę jeszcze bardziej, dorzucą jeszcze więcej znaczników, żeby cię jeszcze bardziej zanudzić i żebyś nie mógł tej gry skończyć. Może tak, i jeszcze bardziej się
Tak, jeszcze bardziej się zgubić w wątku głównym, żeby w ogóle zapomnieć, że istnieje wątek główny. Jakby. Może jest I to jakieś masz te wyjście, znaczniki nie? i idź. Może Tak, jest to po jakieś prostu. wyjście do gier 4A wejście. No tak, ale to, Tak, ale to jakoś sobie tam jeżeli kiedy... chodzi o tę kwestię grafiki, o której wspomniałeś, czyli tego, po kolei. Jeżeli chodzi, jak powiedział pijany kolejarz zresztą, po kolei. Mamy tego, po pierwsze, koszty produkcji są jak najbardziej niższe, chociaż mylące jest to, co wiele osób myśli, że gry 2D są tanie w produkcji. To zwyczajnie zależy. Nie są. To zwyczajnie zależy. Ale z drugiej strony, oprócz tego, że mamy generalnie uogólniając mniejsze koszta produkcji, super, ale z drugiej strony nie zapominajmy, jak wygląda teraz rynek docelowy, jeżeli chodzi o graczy. No, to już jest rzecz powtarzana od lat. Ty jesteś świetnym przykładem, tak? Masz już swoje 25 lat na karku, tak? Jesteś dojrzałym młodzieńcem. 23. Przepraszam, no to tak, no to ty już powoli chyba myślisz o założeniu rodziny i żeniaczce. No jeszcze u mamy mieszkam, nie? Także No dobrze, już ale to niedługo, mama ci tam dorzuci niedługo. kieszonkowe, jak śmieci wyrzucisz, żeby ci nagle starczyło. Posprzątam pokój, psa wyprowadzę. Który jest kotem. No, ale wracając, generalnie mamy też dużą ilość graczy, którzy mają rodziny, którzy są już starsi i oni najzwyczajniej w świecie pamiętają to, na czym się wychowali kiedyś. Więc to jest też rynek docelowy, to jest też grupa, o której przecież deweloperzy muszą myśleć. Bardzo często mówi się o tym, że przecież gracz dojrzały, dorosły, on często nie ma tyle czasu, co jest całkowicie zrozumiałe. Praca, rodzina, obowiązki, więc musi mieć czasami tytuły, które są krótsze, czasami takie, które być może będą łatwiejsze, no i takie, które będą dla niego znajome przede wszystkim. Więc to też jest część, którą trzeba brać pod uwagę przy tworzeniu gier obecnie. No ale tutaj w tych grach dwuwymiarowych też jest pewna pułapka. Tak jak powiedziałeś, wymagają, nie są one wcale, to, że one są tańsze niż AAA to jest wiadomo, ale to, że one są tanie to nie jest prawda, bo tutaj trzeba mieć dobrych grafików, którzy odnajdują się w tej grafice dwuwymiarowej i tutaj mamy też coś takiego, że jest bardzo dużo upitolonych tytułów 2D, w których coś ktoś chciał, ale nie za bardzo umiał i wychodzą jakieś takie różne koszmarki, które niestety nie nadają się do niczego. Bardzo często w tych grach jest przerost treści nad formą, że tak powiem. Nie formy nad treścią, ale treści nad formą, czyli starają się być bardzo mądre, bardzo powiedzmy chcą przedstawić bardzo skomplikowany gameplay, mechaniki, ale oprawa tutaj nie idzie w tą stronę, a że taka oprawa jest względnie tania, żeby samemu coś narysować, no to wtedy idą w tą stronę i powstają takie koszmarki, no niestety. Ale na pewno gry dwuwymiarowe pixelartowe, i tutaj podkreślam pixelartowe, mają to do siebie, że są tytułami, które na pewno przyciągają oko dzisiaj. I to nie tylko, wydaje mi się, starych graczy, bo i tych, wydaje mi się, młodszych też ta grafika, bo to jest coś świeżego, nie? Niektórzy na przykład nie grali nigdy nic takiego i nagle... O ironio, pyk, to nie? co powiedziałeś, o ironio, tak jak my pamiętamy tamte czasy i kiedyś dla nas grafika 3D była czymś nowym, tak często dla młodszego odbiorcy grafika właśnie 2D jest, i tak. pixel art jest czymś nowym, bo jest Tak. przyzwyczajony do tego, co jest współcześnie, No właśnie, co jest w to mainstreamie. jest, może to jest właśnie też droga właśnie do tego, żeby tworzyć tytuły, które są jakby gdzieś tam się wyróżniają na tle innych gier, których mamy całe zatrzęsienie, nie? I to jest końcowa myśl. Nie, no dobra, rzućmy jakimiś przykładami. Dobra. Będziemy... I wiesz co? Chciałbym ci rzucić... No. Dobra, jeszcze jedna rzecz, o której powiem, Dawaj. której będziemy się odnosić. Jest też tendencja, której ja nie lubię ogólnie, czyli podnoszenie gier dwuwymiarowych, czyli jakości gier dwuwymiarowych z lat 90. do na przykład Full HD. Tak na przykład było z Mortal Kombat, ze Street Fighterem. Ja powiem szczerze, że mi się to nie podoba. Podnoszenie i robienie ultra postaci bogatych w detale w grach 2D i jakby traci ta gra ducha tego pixelartu, to jest oczywiste. A te gry wcale, znaczy one wyglądają lepiej, ale niestety lepiej się w to nie gra, bo dla mnie zawsze takie gry, które były powiedzmy oryginalnie pixelartowe, a potem je przeniesiono do wysokiej rozdzielczości, trochę wyglądają jak gry z Flasha dawno temu, jak pamiętasz. Tak, nie lubię tego. Tak. Nie lubię tego, nie podoba mi się to i ten trend na pewno nie jest fajny, dla mnie przynajmniej osobiście. To skoro przy tym jesteśmy i skoro w ogóle o tym wspomniałeś, to ja tutaj rzucę jednym z takich
To jest przez wiele osób uważany po dziś dzień za króla RPG. Na pewno jest w topce po dziś dzień, czyli Chrono Trigger. No ale to jest stary, nie? Oczywiście, że to jest stary. On wyszedł w 84. Jeżeli się pomyliłem, to mnie poprawcie. Natomiast sytuacja jest bardzo prosta. Parę lat temu przenieśli go na Steam. Tam jeszcze chyba była wersja mobilkowa. No i Square Enix oczywiście musiało dać 4 liter, ponieważ starali się to wyśrubować. Niby zostawić ten stary vibe, ale mimo wszystko nie chodzi mi tutaj tylko o upscaling, o taki ogólny, tak, że mogę sobie zrobić wyższą rozdziałkę na komputerze, bo samo to mi nie przeszkadza. Tutaj jestem jak najbardziej za. Kwestia tego, żeby to wszystko się w cudzysłowie nie rozciągało mi na ekranie, tylko żeby wciąż zostało pięknymi kwadratami, ale żebym mógł na przykład odpalić to w 2K i żeby to nie był stressing, tak? Żeby to nie wyglądało absurdalnie w pewnym momencie. Bo jeżeli to robimy, to jestem za. Square Enix poszło o krok dalej i to był niestety krok za daleko, no bo zaczęło upiększać tą grafikę i jeżeli zobaczymy sobie porównania, gracze byli generalnie bardzo niezadowoleni i nawet osoby, które nie miały jakoś specjalnie wcześniej styczności, tylko słyszały o tej grze i zobaczyły sobie porównania, to mówiły właśnie, że no niestety wygląda to dużo gorzej niż oryginał. Więc na początku moderzy, a później Square Enix poszło po rozum do głowy i próbowało to łatać. Na chwilę obecną wygląda to całkiem okej. Już nie pamiętam teraz, czy jest, zresztą muszę odpalić, bo mam na Steamie tą wersję, więc muszę sobie sprawdzić, czy w końcu dali opcję przyłączenia się w tle, czy też nie. Ale jestem za tym. Jeżeli robimy, powiedzmy, no trzeba to nazwać remasterem, robimy remaster starej gry, nie kombinujmy, zostawmy tego ducha, zostawmy to, co czyniło tą grę graficznie zachwycającą. Jedynie postawmy na to, żeby ona prawidłowo działała na współczesnych sprzętach, podbijmy rozdzielczość, ale nie wbawmy się w upiększanie tej grafiki, a przynajmniej nie w taki sposób, jak wygląda to często do tej pory. Bo mi nie przeszkadzają kwadraty, mi nie przeszkadza to, że te oczka są dziwne, że one nie zawsze chodzą, że ta postać jak się uśmiecha, to ten uśmiech jest ząbkowany, jeżeli chodzi o na przykład ujęcie z boku. To jest super, to jest fantastycznie i tak to powinno po prostu zostać zrobione. Jeżeli dołożymy do tego więcej, będzie po prostu źle, ale pomyślałem sobie tak, kiedy myślałem sobie o tym podcaście, przypomniałem sobie fajną grę sprzed kilku lat, a przypomniałem ją sobie tylko dlatego, że to był zeszły rok, czy początek tego roku, wyszedł chyba zeszły rok, Sea of Stars. Sea of Stars, dobra. Myślałem, że mówisz o Octopath Traveler, ale okej. A o tym też chcę podmienić, ale Octopath Traveler uważam, że to jest graficznie fenomenalnie zrobiona gra, ale przejdźmy do Sea of Stars. Sea of Stars to jest gra z takiego bardzo małego studia. Oni się mocno wzorowali właśnie na Chrono Triggerze. Zresztą kompozytora też udało im się namówić za pomocą pieniędzy najprawdopodobniej, ale być może nie tylko, do stworzenia jednego tracku do ich gry. Natomiast myśląc o Sea of Stars, pomyślałem sobie o ich pierwszym, czy też poprzednim tytule i to jest w ogóle tytuł, który chcę ci polecić. The Messenger. The Messenger to jest list miłosny do starych platformerów, takich troszeczkę slasherowatych platformerów, co nie? I co jest ciekawe, gra fenomenalnie połączyła pewną rzecz. Grafikę 8 bit raz 16 bit. I to jest przez pół gry, na początku grasz w 8 bitach, później gra przełącza się w 16 bitów i w pewnym momencie areny masz tak robione, że masz portale. Podam ci przykład. Nie wiem, masz 3 platformy, po których skaczesz, później latają jakieś tam motylki czy inne robaczki. Uderzając w nie, one się trochę otwierają i tam jest, powiedzmy, widzisz drugie tło z 16 bitów, które pozwala ci widzieć kolejne, powiedzmy, platformy, po których wchodzisz. I w pewnym momencie masz na planszach po prostu przez cały, albo przez kawałek planszy masz właśnie portal, gdzie przechodząc, cały czas się mieszasz między 8 i 16 bitów. Oczywiście w 8 bitach i w 16 bitach te mapy wyglądają inaczej. Nie chodzi oczywiście tylko o rodzaj grafiki, ale też o umiejscowienie obiektów. Więc to zrobili fenomenalnie. Do tego muzyka, która znowu to jest ukłon w stronę starego, chciałem powiedzieć kina, starego stylu tworzenia gier. I sama gra jest przekomiczna w swoim podejściu, tak? Tam są teksty w stylu, tam wszystko się wyśmiewa, jeżeli chodzi o te stare gry. Są teksty w stylu, nasz wybraniec idzie i rozmawia z prorokiem, który mówi, jesteś wybrańcem. Dlaczego jestem wybrańcem? No bo jesteś wybrańcem, nie interesuj się, po prostu idź ratuj świat. Aha, no dobra, no to idę, co nie? To jest tyle, także komizm, świetne podejście do grafiki, do muzyki. Spróbuj sobie. No właśnie sobie zobaczyłem, bo trailer, nie? Bo podejrzewam, że będziemy tutaj mówić o grach, których trochę ja nie będę znał, trochę ty nie będziesz znał.
I będziemy musieli sobie tutaj na szybko tak, ale widzę właśnie, że jest przejście pomiędzy 8 a 16 bit. Znaczy pomysł fajny, tak? Taki trochę Ninja Gaiden z tego, co widzę. Tutaj Troszkę w tak. stronę. Natomiast chciałbym pogadać o tym Octopath Traveler, bo jest to gra, która faktycznie pierwszy raz, gdy ją zobaczyłem, nie wiem, czy to była pierwsza gra, która to zrobiła, możliwe, że nie, że były wcześniej takie gry, ale ona robi tu jest ciekawy motyw. Mamy grę pixelartową, dwuwymiarową, z dodaną głębią ostrości. I powiem ci, że jak dla mnie to wygląda absolutnie fenomenalnie. To, że udało się jakby dodać w pewien sposób trójwymiar do gry dwuwymiarowej tak naprawdę, nie? Do gry pixelartowej. Tam jest bardzo sprytnie zrobione też to, że jest głębia ostrości plus jeszcze na krawędziach ekranu jest lekko rozmyty obraz, przez co mamy wrażenie, że gramy w jakby taką miniaturową wersję Warhammera, nie? Że to jest jakby taka miniaturka. Winietka tam jest taka specyficzna nałożona. Ale powiem ci, że jak pierwszy raz to zobaczyłem na screenach, no to powiem ci, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Naprawdę wygląda to świetnie i jest to właśnie przykład połączenia starego z nowym. Coś takiego pewnie w latach 80. czy tam 90. byłoby niemożliwe do stworzenia, no ale dzisiaj dzięki technologii jest coś takiego, że możemy takie gry właśnie, takich gier właśnie doświadczać. Nie wiem, czy grałeś w ogóle, ja grałem tylko w demo, bo nie grałem w całe, grałem w demo, ale muszę przyznać, że naprawdę zrobiło to na mnie spore wrażenie, jeżeli chodzi o oprawę. Wiesz co, Octopath Traveler 2, on jest cały czas u mnie na kupce wstydu do skończenia. Bardzo żałuję, po prostu inne tytuły mnie przygniotły i musiałem pokończyć. Octopatha mam tylko trochę zaczętego i ewidentnie skończę. Plan jest, żeby w tym roku usiąść do niego i skończyć, bo jak najbardziej czekam. 1 była świetnym tytułem. 2 myślę, że usprawniła wiele rzeczy, które w 1 gdzieś tam kulały, więc super. Natomiast to, o czym powiedziałeś, czyli nie wiem, czy można, ale spróbujmy w tą stronę. Nazwijmy to iluzją głębi, bo myślę, że tak chyba warto to określić i ona nie do końca jest iluzją. Już tłumaczę. W niektórych, albo może od samego początku. Jeżeli cofniemy się do lat 80., wejdziemy sobie w gry, które były robione w stylu 2D, no bo jak inaczej mogły być wtedy robione, no to działaliśmy na warstwach. Czyli zakładaliśmy warstwę. Jedna będzie tłem, druga będzie planem głównym, później postaci, elementy, które się poruszają i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę obecną robimy podobnie, jeżeli chodzi o HD 2D. Tyle, że no właśnie, z jednej strony jest dodany pewnego rodzaju zamaz, jest pewnego rodzaju blur i wbrew pozorom te tła, te warstwy, one nie zawsze są bezpośrednio nałożone na siebie dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w latach 80. One czasami faktycznie są, powiedzmy, że w przestrzeni trójwymiarowej, nawet jeżeli są dwuwymiarowe, one są od siebie poodsuwane. Przez co mamy bardzo ciekawe ujęcie, kiedy kamera się delikatnie obraca, to widzimy, że te elementy z tyłu, one bardziej się ruszają. Daje nam taką dodatkową, fajną iluzję faktycznie ruchu w tle. Ale dodajmy do tego, że czasami również są obiekty 3D z tyłu umieszczane. To będzie zależne od tytułu. Szczególnie na rynku RPG-ów, no, ze względu na to, że tam mocno siedzę, to po prostu tam to mocno widzę. Jest sytuacja, w której właśnie elementy 3D często są umieszczane z tyłu, czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem, ale myślę, że warto tutaj wspomnieć i to będzie chyba gra, której też nie będziesz znał, ale wspominałem o niej w momencie, kiedy mówiliśmy o pierwszym PlayStation, kiedy mieliśmy kilka podcastów. Star Ocean. Wyszedł remake, remaster, bardziej jest bliżej remake'u, ale zachowując praktycznie 100% tego, co było w oryginale. Star Ocean The Second Story R, czy też R, jeżeli chcemy. Świetne sprite'y, w ogóle sama gra jest fenomenalna, świetny system walki, dość ciekawa historia, tam głównie system walki robi robotę, gra się w to cudownie, świat jest stworzony w 3D, my cały czas biegamy sprite'ami, także mapa świata, obiekty, po których chodzimy są w 3D, miasta to są głównie mieszanka obiektów 3D, czasami ze sprite'ami, no i nasze postacie, no to oczywiście ewidentnie sprite'y, więc tam jest ten ciekawy miks, który on już był obecny w latach 90., kiedy ta gra wyszła na PSX-a i ona już wtedy wyglądała bardzo fajnie, ale teraz wygląda jeszcze lepiej, bo czasami w miastach, jeżeli spojrzymy sobie na niektóre ujęcia, będziemy szli między obiektami 3D, a czasami mamy ujęcie z góry, gdzie ewidentnie jest to tekstura 2D. Ciekawy miks, bardzo ciekawy miks, ale sam RPG bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi stare, takie dość grindowe JRPG. Tutaj śmiało.
No ale nie tylko gry RPG idą w tą stronę właśnie gier 2D. To, co żeśmy powiedzieli, ty powiedziałeś w zasadzie, że często są to beat'em-upy, bo w zasadzie te beat'em-upy, RPG, bijatyki, one się jakby, to 2D się najlepiej tam sprawdza, nie? Jakby to jest taki jeszcze gry przygodowe na przykład. Oj tak. I ja chciałbym ci powiedzieć, nie wiem, czy słyszałeś? Pewnie słyszałeś i dla osób, które oglądają, zachęcam do sprawdzenia, bo te tytuły są naprawdę fenomenalnie wyglądają. Na przykład żadna ta gra jeszcze nie wyszła. Nadal czekamy na wydanie. Jedna z gier, którą zrobiła na mnie spore wrażenie, jest The Last Night. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Night jako rycerz, czy nie, jako noc. Ostatnia noc. The Last Night. To Last jest, Night, już sprawdzam. No sprawdzaj. To jest gra cyberpunkowa. Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiemy jeszcze do końca jak to będzie w tej grze działało, tak. ale pierwszy trailer pokazywał, no naprawdę robił wrażenie. Przede wszystkim mamy tutaj wykorzystane to, co w Octopath Traveler, czyli układanie na warstwach, czyli paralaksa na warstwach 2D. Mamy fajny ruch kamery, to mi się podoba właśnie, że ten ruch kamery, jak postać idzie, to ta kamera delikatnie się porusza, się tak pływa, co zdaje mamy jeszcze... to gibanie, taką kołyskę tak zwaną. Jeszcze lepszy efekt. Mamy tutaj, jedna scena pokazuje w ogóle obrót kamery, czyli rotację i to też wygląda naprawdę fajnie. No przyznam szczerze, że gra kupiła mnie tym trailerem, nie? Ja ją mam już dodaną do powiedzmy do tej wishlisty, ale szczerze mówiąc na razie nie ma nawet podanego terminu, kiedy ta gra zostanie wydana, także nie wiadomo, czy w ogóle zostanie wydana, no bo to jak już... wiele takich tytułów niestety. Tak, no niestety mamy teraz taką sytuację właśnie, że dużo gier jest zapowiadanych, szczególnie te ultra realistyczne. Pamiętasz REC? No gdzie jest REC? Tak. Gdzie to teraz jest? Co się z tym dzieje? Gdzie to jest? Nie ma. No, także było, to jest... nie ma. Uma Fatima, było i nie ma. Dużo właśnie takich gier, że powstają fajne trailery, to robi niesamowite wrażenie, a potem gdzieś to się wszystko rozmywa i to koniec końców nie wychodzi. No w każdym razie The Last Night to taki tytuł, powiem ci, dla mnie absolutnie fantastyczny. I drugim takim... Ja powiem ci, tak na chwilkę tylko dodam do The Last Night, bo powiedziałeś mi, ale moja pamięć, jak zawsze wiemy, jest strasznie zawodna, chociaż bardziej jeżeli chodzi o imiona, niż jeżeli chodzi o tytuły. The Last Night jakiś czas temu, już sporo, bo to był zeszły rok, kiedy widziałem informacje na ten temat. I zwróciłem uwagę na jedną rzecz, która mi się podoba i ja zakładam, że ty powiesz dokładnie to samo i być może z nami jest coś nie tak, nie wiem, ale jest to spójne z tym, co powiedzieliśmy na samym początku, jeżeli chodzi o odnawianie gier. Zobacz, że jak patrzysz na The Last Night, tam jest masa kwadratów. Jeżeli zobacz na głównego bohatera, jak on się zgina, jego plecy to są ząbki. I ja nie widzę w tym nic dziwnego. Dla mnie to wygląda świetnie. No tak, absurdalnie, no to jest taki... tak? Mistrzostwo grafiki dwuwymiarowej, nie? Tutaj. Naprawdę. Tak, a pamiętasz, jak kiedyś przecież było, wiesz, o Jezu, ile tam jest poligonów, patrz, jak tam prawie kątów nie widać, co nie? Ta gra wygląda fenomenalnie. Teraz siedzimy, jarami się, że są kwadraty. No. Tak, no to tak jak powiedziałeś, trochę ta historia zatacza koło, nie? Że to, co kiedyś było passé i uważane za archaiczne, teraz powraca, nie? Drugą grą, którą też chciałbym polecić, która tak naprawdę, gdybyś zobaczył obok siebie te dwa trailery, to pewnie byś stwierdził, że to są trailery jednej gry. Dwa różne trailery jednej gry. Jest to Replaced, również gra cyberpunkowa, dokładnie w takim klimacie jak The Last Night, również z wykorzystaniem właśnie głębi i perspektywy i też to jest gra, która, no tak jak zobaczysz sobie, obejrzysz sobie ten trailer, no to te właśnie gry wyglądają identycznie. O tym nie słyszałem. Jest to też jeden z tytułów, które gdzieś tam mam dodane, ale niestety póki co jeszcze nie jest dostępna na Steamie, jeszcze nie wiadomo kiedy będzie, ale również muszę przyznać, że wygląda to naprawdę świetnie. Powiem szczerze, że ja w ogóle się nie dziwię, że byłaby taki podział gatunkowy. Wybierasz dokładnie takie tytuły, jak sądziłem, że wybierzesz po prostu. To ewidentnie to są rzeczy, które wiem, że ci pasują. I faktycznie, patrzę na Replaced, no wygląda ciekawie. Podoba mi się nawet system walki, gdzie system walki, źle powiedziane, animacje w czasie walki. No gdzie fajna obraca, gierka, celuje. Naprawdę spoko, nie? Wygląda przyzwoicie, będzie na wishliście, będzie. No, zachęcam ogólnie do dodawania do wishlisty, bo są to naprawdę
fajne tytuły. No i słuchaj, jeszcze jeden tytuł chciałbym ci polecić. Ja już o nim mówiłem. Jest to polski tytuł, tworzony przez studio Sonka. Gra się nazywa Holstein. Dzieje się w Polsce. Jest tutaj jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie widziałem w ogóle w grach pixelartowych. Mianowicie mamy grafikę pixelartową z widokiem z... Widziałem to. Tak, z kąta, ale z możliwością obracania kamery. Rzecz absolutnie niesamowita. Dodatkowo jest to gra, w której bardzo często możemy przenieść się w widok pierwszoosobowy płynnie, czyli jesteśmy w lokacji dwuwymiarowej, chodzimy sobie, znaczy powiedzmy pokazane z rzutu izometrycznego i w każdej chwili kamera płynnie może przejść do widoku pierwszoosobowego, czy tam trzecioosobowego tak naprawdę, nie? No dla mnie to jest stary coś niesamowitego. Technologia, która została tu użyta, nie wiem, wydaje mi się, że to zrobione jest po prostu na wokselach, bo Tak tylko to wydaje mi się, wygląda. że na wokselach jest możliwe zrobienie czegoś takiego, ale no powiem ci, naprawdę robi to ogromne jak dla mnie wrażenie. Powiem ci, to przełączenie się nawet w tryb strzelania z barku jest bardzo ciekawe, ale tam w tym ujęciu przynajmniej już widzę nie 2D. Już widzę nie 2D, jeżeli wiesz, co mam na myśli. Znaczy, no to jest Że tam trochę taki... No. widać te sztuczki, co nie? Które są zastosowane, ale generalnie wygląda to świetnie. No świetnie, świetnie, naprawdę. Gremio mi tutaj, kurczę, koło nóg biega, kurde, chyba chce się znowu gdzieś na kolana pchać. Jest zazdrosny, jak gadam do kamery. Naprawdę tytuł, który zasługuje w mojej opinii na uznanie i na zainteresowanie, bo no ta sama technologia nawet użyta przy produkcji tego robi naprawdę wrażenie. Jak najbardziej, ale faktycznie powiem ci, że jest coś ciekawego w tym ujęciu. Wiadomo, że widzimy, szczególnie scena, kiedy była jazda samochodem. To znaczy ja pomijam, że tam co jakiś czas Sapkowski wyskakuje na ekranie i coś gada. Tak, co nie? tak, to jest. No. To jest inna kwestia, ale z jednej strony widać ewidentnie te płaskie obiekty, które się obracają razem z naszym ruchem kamery, ale to ujęcie tak jak mówię, to ujęcie z barku, gdzie był system strzelania pokazany, tam miałem delikatny zgrzyt taki, gdzie widać, że bardziej to są obiekty 3D, które zostały w jakiś sposób, teksturą, to jest nie? iluzja 2D. Ale tak jak mówię, komuś się to może bardzo podobać, natomiast poza samym tym ujęciem dość przyzwoicie wygląda, ale nie tak jak pozostałe rzeczy. Ale ciekawa rzecz. No i Sapkowski, tak, na ekranie, więc nie pamiętam jak jest nazwany w grze, ale tak. Nie wiem. Grałem w demo. Demo jest do ściągnięcia. Nadal nie wiemy, kiedy ta gra wyjdzie, ale w demo można sobie zagrać. Każdy może sprawdzić sobie, jak to wygląda na własnym komputerku i zachęcam do tego, bo naprawdę jest to... No i mamy tutaj polski klimat taki, nie? Klimat lat chyba 80. albo 90. Końcówka listopada 92 roku. Już całość dzieje się w Polsce, także mamy tutaj taki, no powiedzmy jeszcze lokalny patriotyzm, nie? Jeżeli chodzi o gry. Dobra, podaj jakieś tytuły, które wpadły ci w oko. Na co ja czekam, Pewnie co to mnie będą, ostatnio zainteresowało? takie właśnie w takiej grafice 2D HD. 2D Jestem HD. ciekawy. Słuchaj, wspomniałeś o Octopath Traveler, o którym miałem wspomnieć, więc to zejdziemy z tego tematu. Natomiast jest jedna rzecz, nad którą ja się zastanawiam, czy ona się w ogóle pojawi. Mówimy tutaj o znaczy nawet nie chyba, to jest tak naprawdę król, jeżeli chodzi o japoński rynek, jeżeli chodzi o RPG, tak? Czyli seria Dragon Quest. Chyba 2 lata temu były pierwsze informacje o remake'u, o Dragon Quest pierwszej 3 części, HD remake. Trzeciej Części. I to gdzieś zniknęło. Ja uważam, że trzecia część w ogóle byłaby to jest świetny pomysł na remake'owanie, remasterowanie tej części, bo pierwsze 2 części to jest bardzo podobnie jak z pierwszymi 2 częściami Final Fantasy. Mimo że uważam, że są fajne, to jest takie, to jest mocne badanie tematu. To jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to ugryźć, co nie? To jest badanie systemów, to są ludzie, którzy uczyli się wtedy robić gry, a te 3., 4. części już zazwyczaj coś wiemy. No chyba, że w przypadku niektórych tytułów już coś zdążyliśmy zepsuć, więc to jest inna rzecz. Więc ten Dragon Quest 3 HD Remake, on gdzieś tam cały czas jest z tyłu mojej głowy, ja się tylko zastanawiam, co z informacjami na ten temat i to mnie gdzieś bardziej boli, bo zastanawiam się, czy nie będzie to temat, który umrze
rzeczy, które na pewno czekam i ja czekam tak naprawdę dzisiaj na kuriera, to Eiyuden Chronicle 100 Heroes. To jest tytuł, o którym ja kilkukrotnie już wspominałem podczas naszych podcastów. Od twórców Suikodena, pierwszego i drugiego, chociaż trzecią część też tutaj warto było wspomnieć, bo tam jeszcze przy tym trochę dłubał. Więc mocno staroszkolnie jest właśnie to, o czym cały czas mówimy, czyli mamy HD w 2D. Mówimy tutaj o sprite'ach, które biegają nam po trójwymiarowych planszach. Natomiast zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Jeżeli chodzi o trailery, jeżeli chodzi o elementy, które widziałem do tej pory, jest to coś, co bardzo mnie interesuje, ale powiem szczerze, że tak jak te sprite'y, one strasznie przy nich mięknie mi serducho. To jest, wiesz jak to jest powrót do dzieciństwa, to jest siedzenie na kanapie, to jest niechodzenie do szkoły albo gdzieś tam chodzenie na wagary tylko po to, żeby móc pograć i spędzić troszkę czasu w tych fantastycznych światach, które wtedy były. Więc dla mnie to jest duża podróż do nostalgii i mam nadzieję, że ona mi nie przyćmi ewentualnych wad tego tytułu. Będę starał się gdzieś tam oceniać to w swojej głowie dość racjonalnie. Może być różnie. Natomiast pal licho z grafiką, mimo że ona ma mnie cieszyć i ja do niej idę, ale najbardziej czekam na kwestię fabularną. Nie ma nic dziwnego, jeżeli chodzi o RPG. Zastanawiam się po prostu, czy już świętej pamięci Murayama, mam nadzieję, że nie przykręciłem nazwiska, bo on 2 miesiące temu zmarł, zaraz przed premierą, więc to jest jego ostatnie dzieło. Mam nadzieję, że dowiózł, bo jeżeli chodzi o fabuły w pierwszych 2 Suikodenach, mówimy tu o dojrzałych fabułach. Mówimy tutaj o czymś, co było pewnego rodzaju odskocznią od typowej japońszczyzny, czyli grupce dzieci ratujących świat. Tutaj mamy, powiedzmy... Grupkę dzieci ratujących świat. No bo patrzę na screeny i widzę grupkę dzieci ratujących świat, więc jestem ciekawy, co mówi, że to nie jest to. A patrzysz na screeny Suikodena czy Eiyuden Chronicle? Nie, Suikodena. To nie... Okej, to jak patrzysz na Suikodena, to możesz zobaczyć tam też dzieciaki, ale masz też postaci jak najbardziej dorosłe. Przede wszystkim klasyczne dla Suikodena jest tak zwane 108 gwiazd przeznaczenia, bo 108 bohaterów możesz przyłączyć, ale nie wszyscy są grywalni, tak? Część to będzie osób, które będą w twoim zamku, czy w twoim lokalu, który sobie rozbudowujesz. To też jest taki znak rozpoznawczy serii i Eiyuden Chronicle będzie to kontynuować. Tam jest nawet ponad 108 postaci. Większość z nich jest grywalna w walce, więc różne statystyki, różne zagrania, ale wracając do tej kwestii, powiedzmy, historii dzieci ratujących świat, tak, żeby tutaj szybko wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o pierwsze Suikodeny 2, bo one myślę, że najlepiej też fabularnie wypadły, chociaż 3 to jest takie dziwne kaczątko, trochę brzydkie, trochę ładne, graficznie obrzydliwe, ale fabularnie dobre. Natomiast mówimy tego, historia, tak jak powiedziałem, jest dojrzała. Mówimy tutaj zazwyczaj o konfliktach między państwami, mówimy o wojnie, mówimy o przyjaźni i często przyjaźni, która musi niestety zostać obrócona przeciwko sobie, więc walka na przykład w pierwszym Suikodenie bardzo mocno zaznaczona, walka z własnym ojcem i z państwem, które cię wychowało w 2. Podobna rzecz, jeżeli chodzi o zdradę przez własne państwo, później obrócenie się swojego przyjaciela najlepszego i brata w walce przeciwko nam i walka również z nim, później twisty fabularne z tym związane, więc do tego właśnie elementy również między innymi tego, co się dzieje w danych regionach danego świata. To jest bardzo fajne, więc nie mówimy tu o ratowaniu świata, zazwyczaj o ratowaniu królestwa, więc jesteśmy poziom niżej, ale fabularnie jest dużo poważniej przede wszystkim. Tak? Słuchaj, Mimo, że znajdziemy japońszczyznę taką typową, czyli kolorowe dzieci, dziewczynki, które się cieszą, mają kucyki, skaczą i biją kogoś młotkiem po głowie, to będzie, bo to Japonia. Wiesz co, patrzę na ten Eiyuden Chronicle i tutaj oni nie poszli w stronę pixel artu, oni poszli w stronę takiej bardzo Octopath ładnej... Traveler. Nie, Eiyuden Chronicle. Tak, to oni poszli w stronę Octopath Traveler. Sprite'y masz w 2D. No masz tak, ale one nie są ale pikselowe, one są takie, powiedzmy, wysokiej jakości bardzo. To wciąż pixel art, ale jest, jest wyżej. Jak się zastanawiam się, na jakie screeny patrzysz, bo ewidentnie, znaczy ja już mogę powiedzieć, tak, bo widziałem bezpośrednio gameplaye. Zresztą jako backer z Kickstartera miałem cały czas dostęp do materiałów i do dema, więc ewidentnie sprite'y są pixel artowe, mimo że w wyższej rozdzielczości, ale lecimy. Powiedzmy, te piksele są po prostu bardzo małe, ale są tutaj jak najbardziej sprite'y, tła i wszystko, po czym chodzimy, jest w 3D. No to widzę, że właśnie tła są trójwymiarowe. No ładnie to wygląda, powiem ci. Zobaczymy jak finalny produkt, ale jestem bardzo zainteresowany. Przaśnie. No, nie wsparłbym. Przaśnie wygląda, przaśnie. Nie wiem, czy to coś dla ciebie, bo ty jesteś w ogóle osobą, która ma ty jesteś takim
Wywrotowcem. japońskim półzwyrodnialcem, tak bym cię nazwał. W tą stronę bym poszedł. Lubisz Do część pasa. japońszczyzny. Zwyrodnialcem ty- do pasa. Dokładnie. Ty lubisz część japońszczyzny w stylu na przykład Yakuzy, a pomijając kwestie graficzne, Yakuza ma dużo japońskich głupotek. Tam jest masa takich rzeczy typu te przerysowane postaci, zachowania, hostessy, głupotki w walce, więc są rzeczy, które cię jarają. Ale jeżeli dobrze kojarzę, to takie japońskie RPG per se niby cię nie interesują, ale ostatnio przecież nawet Xenosagę kolejną No nie, no ogrywałeś Xenosaga, i to Final Fantasy to tak, to lubię, nie? To są gry, które szanuję. Szanujesz, dobra. Więc tak jak mówię, ty jesteś taki do pasa, tak jak powiedzieliśmy. Znaczy, ja nie lubię tego, co powiedziałeś, czyli dzieci ratujące świat, nie? Mnie te rzeczy trochę odrzucają, powiem ci. I tak sobie patrzę właśnie ten Suikoden, patrzę sobie ten Eiyuden Chronicle i chociaż wygląda to ładnie, nie wiem, czy to jest gra, w której bym się odnalazł właśnie pod kątem tego, że wiesz, Final Fantasy jest grą, która niby ma ten japoński klimat, ale on jest taki bardzo stonowany, to znaczy nie masz aż takich, wiesz, dziewczynek w przebraniu, jakiś tam Sailor Moon, które biegają i robią jakieś dziwne rzeczy, przynajmniej te Final Fantasy od części 7, poza może 9, bo 9 faktycznie tam mamy ten taki klimat super deformed bardziej, ale są bardziej są w stronę takich postaci, które są mangowe, ale są jakby dorosłe, nie? Nie wiem, czy w ogóle rozumiecie, o co w ogóle mi chodzi. Znaczy ja się zastanawiam z tą dorosłością, tak, i myślę sobie o postaciach z 9, tak, gdzie No mamy tak, faktycznie 9 grupkę akurat, dzieci. akurat 9 najmniej ewidentnie lubię, to są nie? dzieci ratujące świat, Tak. stary, co nie? Tak, ale akurat 9 tutaj jakbym z tego troszkę wyciął, bo grałem w nią bardzo dawno i muszę przyznać, że nie do końca mi się podobała 9. A mi się bardzo podobała. No, ja muszę bardzo zagrać w ogóle ją jeszcze raz po prostu. Vivi, ja uważam, że Vivi to jest fenomenalna postać w 9 i ma bardzo fajną, smutną historię. To jest ten w ogóle bardzo kapeluszu taki typek. Tak, to jest ten czarodziejek, tak. Dla gdzie mnie to widzimy był tylko... Orko z Himena, a nie żaden Vivi. Może być, ale generalnie uważam, że fajna, dramatyczna postać, jeżeli zagłębimy się w fabułę. Wiesz co, gdybym miał, bo tak kończąc temat Suikodenów, żebyśmy przyszli sobie dalej, ale myślę, że Suikoden 1+2, bo polecam to traktować jako całość. Przede wszystkim fabuła 2 rozgrywa się 3 lata po 1. Możesz sobie też załadować save'a z 1 do 2 i między innymi przyłączyć bohatera z 1 w 2. Uważam, że to świetny zabieg Konami wtedy zrobiło z wykorzystaniem tego save'a, plus kilka takich małych smaczków będzie. Ale to wiele gier korzysta z tego, że masz, wiesz, nie? Tam w Tylko Xenosadze zależy też na to jakim było. poziomie. Zależy na jakim poziomie. Tutaj Suikoden myślę, że fajnie 1 i 2 fajnie wyważyły plusy wykorzystania tego, a nie karając graczy, którzy tego nie zrobią. Więc myślę, że tutaj ten balans został zachowany. Ale Suikoden 1+2 ci chętnie polecam, właśnie ze względu na fabułę, która może do ciebie trafić. Nie spodziewaj się nie wiadomo już jakichś cudów. Musisz cały czas patrzeć okiem lat 90. na to, ale w tamtych latach uważam, że nie bez powodu się mówi, że to jest hidden gem i to jest gra, która, mówię, fabularnie potrafi zaskoczyć i jest bardzo przyjemna. Więc może kiedyś się skusisz, może nie. Ale zmieńmy całkowicie klimat. Nowe wydania gier sprite'owych, w 2D, rzeczy, które ja bardzo lubię, No. czyli beat'em upy. Dobrze no. pamiętam zeszły rok i był Street of Rage 4 wydane. I ja nie mam w ogóle pojęcia, ja wiem, że ty kiedyś grywałeś w beat'em upy. No, to wiem, że na kiedyś ci się automatach, zdarzało. tak, sporo grywałem na emulatorach potem, nie? No to te emulatory CPS1, CPS2, Neo Geo, Jasne. no to tego była masa tam, nie? Masa beat'em upów. Ja uwielbiałem te beat'em upy, szczególnie oparte na jakichś licencjach Marvela, albo tam obcego, bo był Alien vs Predator na przykład beat'em up, nie? Czy tam Punisher, no to naprawdę spoko gierki. Lubiłem takie gierki, ale powiem ci, że Street of Rage ten nowy mnie jakby nie przekonał. Znaczy wolę te beat'em upy, które mają taką grafikę w niskiej rozdzielczości pixelartową niż wymuskane, ładne sprite'y, wysokie rozdzielczości. To co mówiłem, nie przepadam za przenoszeniem, za upskalowaniem tych gier starych do właśnie grafiki takiej nowoczesnej, ładnej, wymuskanej. I Street of Rage 4 właśnie jest taką grą, która ma taką oprawę. Ja rozumiem, że ona nie jest upskalowana, że to jest jakby była od razu tak robiona, ale do mnie to nie przemawia. Tak samo było z Franco.
Pierwsza część spoko, ale dlatego, że ona była upitolona, brzydka, dziwna i natomiast druga część Franco już było, wiesz, pięknej jakości sprite'y i to już nie było dla mnie to samo, nie? Klimat zginął. Gdzie jest ten klimat, gdzie widzisz, że to jakiś zły rol robił sam w piwnicy, tak jak pierwszą część? Właśnie to mi się podobało i powiem ci, że te Street of Rage wygląda ładnie, ale dla mnie za ładnie. Właśnie brakuje tego sznytu właśnie tego pixelartu Kiczu, takiego z lat 80. tej tandety. Znaczy, no przede wszystkim tych pikseli mi brakuje, no, w tych beatemapach. No tyle powiem, no. Panie Krzysztofie, czego panu brakuje w pixelarcie? Pikseli, dziękuję. Pikseli, no dokładnie. Brakuje mi pikseli w pixelarcie, no. Tak, to jest w 100% prawda. Prawdziwe, nie kłamie. No ale co tam z tym Streets of Rage? Okej, właśnie, bo widzisz, zacząłem temat, by sobie gadu, a w końcu nie przeszedłem do meritum. Prawdę powiedziawszy, swoją wypowiedzią odpowiedziałeś na większość pytań, które chciałem ci zadać. Byłem ciekaw w ogóle twojego podejścia, bo powiem ci, ja miałem podobnie. Mimo wszystko, że ja na początku dość mocno się zajarałem nowym Street of Rage. To była część, na którą ja czekałem, ze względu na właśnie wspomnienia z dzieciństwa. Bardzo podobnie jak ty. No, co można tu wymienić, te takie najpopularniejsze, tak? Cadillac and Dinosaurs, Punishera, masę takich rzeczy, które się właśnie wrzucało się te monety i grało. I Street of Rage było jednym z tych tytułów, gdzie faktycznie też trochę pieniędzy straciłem, po czym oczywiście wyszła 4 i na początku się zajarałem. I ja nie wiem dokładnie, jak to wytłumaczyć. Stawiam na dwie opcje. Albo to, co ty powiedziałeś, czyli ta gra jest za ładna, albo być może ja już jestem na to za stary. Tylko wiesz, pograłem trochę, minęło parę godzin i rzuciłem to w pioruny. Po prostu nie chciało mi się znowu włączać. I gdzieś tam się mieszam w tych moich opiniach, ale co ciekawe, jeżeli mam odpalić na emulatorach stare tytuły, to tam nie widzę problemu. Więc zastanawiam się, czego mi zabrakło właśnie w tym nowym Street of Rage. Może pikseli. Może magia tkwi w kwadracie. Ale wiesz co, jest jedna gra, która co prawda gameplayowo jest strasznie płytka, ale jest dwuwymiarowa, jest pixelartowa, te arty są wysokiej rozdzielczości, nie ma tam pikseli. Ale powiem ci, że ta gra mnie kupiła, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli chodzi o gameplay, jest on trochę płytki, jest to też beat'em up, jest to Asterix i Obelix Slap Them All. Grałem tylko w pierwszą część, nie grałem w dwójkę, grałem w pierwszą część, ale podobało mi się to, że to jest tak naprawdę komiks w ruchu. Oni nie wymyślali niczego od nowa. Wzięli postacie, które występowały w komiksie, przerobili je na przeciwników. Asterix wygląda tak, jak powinien, czyli tak jak Asterix właśnie z komiksu, nie ten trójwymiarowy nowy. I to jest też ciekawe, bo wcześniej była gra chyba z 87 roku zrobiona przez Konami, również Asterix i Obelix i to też był beat'em up, tylko były właśnie w tej starej szkoły, czyli te piksele były dosyć duże i to też był, uważam, że to jedna z lepszych gier o Asterixie, ale powiem ci, że Slap Them All faktycznie mnie kupił tym, że te postacie wyglądają, znaczy jest to jakby oparte na licencji, którą znam, którą lubię i tutaj dostałem jakby przeniesiony komiks do gry i ja to kupuję, tak? To jest dla mnie spoko. Fakt, że gameplay jest tam strasznie miałki i no powiedzmy sobie szczerze, nawet jak na beat'em upa dość płytki, to jest w ogóle absurdem to, co mówię, ale niestety tak jest. No właśnie. Ale tam ta gra jest po prostu w pewnym momencie strasznie nudna, bo jest bardzo powtarzalna. Tam się nie za wiele dzieje. Wiem, że teraz wyszła 2 Slap Them All, ale nie grałem. Ale właśnie to, co powiedziałeś, że to brzmi absurdalnie, bo tak słucham i zastanawiam się, mówię, beat'em-upy gameplayowo one nigdy nie były skomplikowane. Powtarzalność jest wpisana w ten gatunek jak cholera, bo to jest po prostu przejście na inne tło i klepanie czasami trochę innych przeciwników. To jest beat'em up. Idziesz do przodu i klepiesz. Masz podstawowe zagrania, zazwyczaj podstawowe 3-4 hitowe combo, graba, 3-4 opcje z kierunkami, coś z biegu i special. No tak. Więc to jest tyle. Więc jak ubogo musiało być, skoro powiedziałeś, że było ubogo w kwestii gameplayu? Wiesz co, no widać, że gra była robiona przy mniejszym budżecie, więc zabrakło trochę pieniędzy na zróżnicowanie przeciwników i wielu przeciwników po prostu wygląda ciągle tak samo. I szczególnie jest to dziwne, jak znasz tego
typa, którego widzisz, bo pamiętasz go z komiksu, nie? Na przykład Asterix w Iberii, czy tam w Hiszpanii i nagle on się pojawia 5 razy i wygląda tak samo. Poza tym lokacje były dosyć takie, w zasadzie cały czas to samo tam było, tam się nic nie zmieniało. Sama gra nie posiadała żadnych elementów dodatkowych, to znaczy zbierało się monety, ale nie było żadnego celu w zbieraniu tych monet. Zbierały się po to, żeby zbierać, tak? No to też było słabe. Więc ta gra była taka dosyć... Ona na początku zachwycała, ale bardzo szybko wchodziła taka żmudność tej produkcji, nie? Że grałeś po prostu, że się zmuszałeś. Z tego co widzę, druga część jest o wiele bardziej rozbudowana, był większy budżet i wygląda to o wiele ciekawiej i jakby bardziej graficznie, ale to jest to, co powiedziałeś, jest ciekawe, bo teraz jeżeli przyrównamy sobie tego Asterixa do tego z 87 roku wykonanego przez Konami, czyli to była gra pixelartowa, taka typowa pixelartowa, która zajmowała o wiele mniej, to tamten gameplay jest o wiele bogatszy, bo tam miałeś, wiesz, nawet to, że szedłeś sobie Asterixem i nagle pojawiała się falbala z jakimiś kwiatkami, nagle pojawiały się dziki. Małe uśmieszki. Tak, małe takie, ale dosyć ważne elementy, które podbijały tą komiksowość tej produkcji, nie? Pierwszym bossem to się walczyło z żołnierzami, którzy robili żółwia, także jest dużo, tam było dużo takich fajnych smaczków i zobacz, chociaż ta gra jest starsza, wygląda, no, subiektywnie gorzej, to znaczy te piksele powodują, że te postaci nie wyglądają tak komiksowo jak Slap Them All. Przy tamtej grze o wiele lepiej się bawiłem. Zróbmy sobie szybciutką pauzę, stary. Muszę tylko jedną rzecz ogarnąć i już do ciebie wracam. Dobra. Więc pogadam sobie sam. Nie wiem, gdzie Bart poszedł. W każdym razie zastanawiam się zawsze, jeżeli są te gry pixelartowe, które, tak jak mówi tutaj Bart, lubił na przykład w przeszłości ten Suikoden i nagle robimy remake tych gier i podbijamy jakość tych pikseli do wysokiej rozdzielczości, że one tracą ząbki, że nie widać tych pikseli, to co powiedziałem, mi się to nie podoba. Próbowano tego, tak jak mówiłem, już w Mortal Kombat, próbowano w Street Fighterze, ale uważam, że to zabija ducha tego. Nie wiem, z jednej strony nie przyciągnie to do młodych graczy, raczej jest to skierowane do tych graczy starszych, a wydaje mi się, że ci starsi gracze, którzy pamiętają ten pixel art z oryginalnych gier, no oni raczej, wydaje mi się, tego poszukują, właśnie tego pixel artu. Raczej nie chcą tego w wypasionym Full HD albo w 4K, bo to trochę jakby gdzieś zabija cały ten klimat danej gry. I powiem wam, że tak jak powiedziałem, że te gry wtedy zamieniają się trochę w grę flashową. Były takie produkcje dwuwymiarowe, które wyglądały jak gry flashowe. Był to na przykład 2 części chyba Shank się to nazywało. Było Enter the Ninja chyba, coś takiego. Czy ostatnio właśnie Prince of Persia, to prawda, Prince of Persia chyba on działał na tym Ubi Framework, na którym robiono przy okazji też 2 części ostatnie Raymana, ale te gry wyglądają bardzo tak flashowo, że im wyższa ta rozdzielczość tych sprite'ów, tym bardziej one właśnie wyglądają tak jakby to były gry z Flasha. Nie wiem, czy wiecie w ogóle dzisiaj, co to są gry flashowe. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie patrzę na te gry i faktycznie bardziej do mnie przemawia taki typowy pixel art z lat 80., 90. niż ten nowy pixel art wysokiej rozdzielczości. Bardzo często jest też tak, że niektóre gry lecą mocno na nostalgii. Tutaj dobrym przykładem jest Franco. Ci, co grali, pamiętają, no świetna gra. Ona była niesamowicie prymitywna, jeżeli chodzi o oprawę. Natomiast teraz dostaliśmy Franco 2. Ja sobie zobaczę, jak to wygląda, bo szczerze mówiąc nie grałem. Ale Franco 2 jakby już nie jest tym, co było kiedyś. Dlaczego? No bo te sprite'y są wysokiej rozdzielczości i gdzieś ten klimat, wydaje mi się, tutaj uciekł. Ciekawe, czy jakby zrobić dzisiaj właśnie Franco 2 z takiej grafiki właśnie pixelartowej, jak było na Amidze, czy nie odniosłoby to większego sukcesu niż właśnie te wymuskane sprite'y?
ciekawa rzecz Już ogólnie. jestem, Dobra? wybacz, małe Dobra. zawirowania Ja sobie tutaj domostwie. pogadałem trochę o tych... Tak? tak. Rozkręciłeś się, Tak, rozwinął ci się tak, język. tak. Okej, wiesz co, nie wiem, czy chcesz dokończyć myśl, bo chciałbym wrócić na chwilkę do Asterixa, ale to może dokończ i... No już w zasadzie skończyłem, jeżeli chodzi o Asterixa, także... Cudownie. Nie, wiesz co, bo zaznaczyłeś jedną rzecz i myślę, że to jest temat, na który warto troszeczkę porozmawiać. Skąd się bierze bardzo często to, o czym wspomniałeś, czyli czemu te starsze gry w naszym mniemaniu są powiedzmy lepsze, chętniej do nich wracamy i tak dalej. Jasne. Z jednej strony możemy sobie tutaj zacząć mówić o tym, że nostalgia. Bo oczywiście zgodzimy się wszyscy, że powrót do lat dzieciństwa, do wspomnień, do tych takich lepszych czasów, które często nam wtedy towarzyszyły, to jest jeden aspekt i myślę, że tutaj nie będzie chyba zbyt dużego pola do dyskusji, bo jest to fakt, że we wspomnieniach wiele rzeczy wygląda lepiej. Ale mimo wszystko, nie wiem czy pamiętasz, ale znaczy, na pewno pamiętasz, kurczę, no, w tej twojej głowie to raczej dużo informacji jeszcze siedzi. Kiedyś w magazynach często było coś takiego, jak była na przykład stopka, gdzie była ocena, wiadomo, grafika i tak dalej, gameplay, miód. Miodność, no. Miodność, dokładnie. I myślę, że miodność to jest element, który mi ostatnio coraz częściej chodzi po głowie, bo kiedy ogrywam niektóre tytuły, czuję coś takiego, że niby gdybyśmy zrobili sobie listę i takie, wiesz, taką checklistę i sobie odhaczamy, tam grafika jest, to jest, questy poboczne są i tak dalej, no wiele gier w dzisiejszych czasach, żeby było jasne, ja nie mówię, że nie ma teraz dobrych gier, żeby ktoś tego źle nie odebrał, nie w tą stronę, ale często czuję, że niby ta checklista jest kompletna w wielu aspektach, jeżeli chodzi o to, co robią deweloperzy, ale brakuje mi miodu w grach. I to jest chyba coś, co najbardziej sprawia, że często wracam do starych tytułów. Ciężko mi powiedzieć, czym to może być spowodowane. Czy ogromną pasją wtedy, która była, nie znaczy to, że teraz nie ma w tworzeniu gier, czy takim podejściem nie tylko po to, żeby właśnie odhaczyć, że ale musimy mieć x questów pobocznych, musimy mieć x zadań, musimy zmiksować, zobacz jak wyglądają od lat gatunki, co nie? Tak jak kiedyś nie było problemu z rozpoznaniem, czym są na przykład RPG, tak w chwili obecnej często jest problem, czy na pewno coś definiujemy jako RPG. Do wielu tytułów, do strzelanin teraz się wrzuca elementy RPG, typu statystyki, rozwój postaci, poziomy doświadczenia i tak dalej. Więc być może to nagromadzenie miksów różnych mechanik, różnych elementów z kilku gatunków sprawia, że czasami gry przez to, że próbują być bardzo mocno wszystkim, są troszeczkę nijakie. I może ta prostota, która towarzyszyła często grom tym starszym z lat 80., 90., zresztą nie bez powodu często się mówi o tym, że lata 90. to jest Golden Age czy Golden Era, jeżeli chodzi o kilka gatunków, między innymi właśnie RPG, między innymi właśnie platformery, sprawia, że tak chętnie będziemy tam wracać, bo nie próbowali aż tak kombinować, próbowali pójść faktycznie, trzymać się mniej więcej ram tego, co chcą zrobić, i w tym, co robią, w tych ramach zrobić to dobrze, tam dodać smaczki, nawet takie pierdoły, o których powiedziałeś, czyli rzucenie kwiatów, Jezu, Toasty z Mortal Kombat, wszystkie takie małe elementy, one sprawiały, że cały obraz, on był dla mnie piękny, metaforycznie rzecz mówiąc. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że to wynika z tego, że dzisiaj każdy deweloper stara się sprzedać jak najwięcej swojej gry, co jest oczywiste, a żeby to zrobić, musi być jak najwięcej rzeczy, które tych graczy zadowolą, więc wiesz, jeżeli wydajemy grę, która jest tylko typowym RPG-iem, no to zainteresuje ona tylko graczy RPG-owych, tak? Ale jeżeli dodamy jakieś inne mechaniki, no to zainteresują się też inni gracze. Więc dzisiaj próbujemy zrobić grę, która będzie dla wszystkich najlepiej. Nie ma takiej gry, która będzie dla wszystkich, a wtedy był bardzo w latach 90., 80. był dosyć jasny podział na gatunki. Znaczy dostawałeś grę i mogłeś powiedzieć od razu z 100% pewnością, jaki to jest gatunek. Dzisiaj ciężko powiedzieć, nie? Na przykład, nie wiem, ostatni Assassin's Creed, jaki to jest gatunek gry? Są tam elementy RPG-owe, są tam elementy przygodowe, mamy tam trochę elementów platformowo-zręcznościowych. To jest taka gra, taki miszmasz różnych tytułów, ale nie jesteś w stanie jednoznacznie określić i zaszufladkować gry do jakiegoś gatunku, nie? Ale powiem ci, że tak samo jak kwestie gatunkowe, jeżeli chodzi o te ramy, ja bym powiedział, bo mocno poruszamy, zresztą jest to temat przewodni właśnie HD w 2D i
Tutaj odchodzę od pixel arta, ale wciąż chciałbym trzymać się w gatunku 2D, który dla mnie to była swego rodzaju taka mała rewolucja. To, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli tła, które są trójwymiarowe, ale my poruszamy się w 2D i czasami będziemy poruszać się nawet w 3D, niech będzie to mapa świata. Wspomnę tutaj bardzo fajnego RPGa, Ni no Kuni. Pierwsza część Ni no Kuni, fenomenalna gra. System pokemonowy, jeżeli chodzi o walkę i zbieranie potworów. Świat, zresztą Studio Ghibli, więc jak ktoś lubi animację Studia Ghibli, to gorąco polecam. 1 dużo lepsza niż 2. Na mapie świata co prawda poruszaliśmy się w 3D, zresztą generalnie gra była w 3D, z małymi takimi elementami dwudekowymi, jeżeli mogę tak wspomnieć, i to był wspaniały czar, ale jeżeli wejdziemy sobie w lata 90., coś co było dla mnie ciekawą taką... Czy to była rewolucja? Chyba tak dla mnie w tamtych czasach, czyli platformery 2,5D. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o Abe'ie, który dla mnie to była, tak jak powiedziałem, to była dla mnie rewolucja, kiedy zobaczyłem, ja cały czas w większości chodzę po platformach 2D, chodzę lewo, prawo, ale ta głębia, to, że coś działo się właśnie w tle, sprawiało, że ja byłem zafascynowany tymi 2 pierwszymi odsłonami, bo to, co było później, to był żart z mojego punktu widzenia, absolutnie porzucili tą markę i fajnie, że parę lat temu wrócili. Mam nadzieję, że jeszcze ten Ape będzie kontynuowany. Ale właśnie, kwestia grafiki, kwestia tego, że pokazaliśmy, że coś żyje na drugim planie i to myślę, że sprawiało, że ponownie odbiór gracza był taki, że zresztą często coś z tego drugiego planu miało wpływ na nas, choćby strzelanie ze strażników, i którzy mogli nas zabić. Więc te dodatkowe elementy, zachowując ramy 2D, to mnie bawiło. To było coś dobrego. To był powiew świeżości, który nie zepsuł tego, co było ustanowione. Fundamenty pozostały. Ja tu jeszcze rzucę jeden z ciekawych, ale dość tytułów, wydaje mi się, mało znany, chociaż ja o tym tytule staram się dosyć często mówić. Jest to Guardian Heroes na Sega Saturn. Był to Muszę zobaczyć, czy to jest to, o czym myślę. Jest to typowy beat'em up, gdzie idziemy sobie w prawo, walczymy z różnymi typami, ale to, co było ciekawe w tej grze, to, że miałeś 3 plany i mogłeś się pomiędzy tymi planami w dowolnym momencie przeskakiwać, czyli miałeś plan bliższy, średni i dalszy. I walka mogła toczyć się na średnim, mogła toczyć się na bliższym i mogła toczyć się na dalszym. I to był właśnie też taki fajny pomysł, świeży pomysł na tamte czasy, że gra była typowo właśnie dwuwymiarowa, ale mogłeś przeskakiwać jakby w trójwymiarze pomiędzy tymi 3 planami, tak? To był dosyć fajny patent, którego chyba później już nie wykorzystano. Bardziej się spotykało to, że na przykład w beat'em upach, jak wspomniany Street of Rage, mogłeś płynnie się poruszać w głębie mapy, nie? Płynnie przechodzić, a tutaj jakby przeskakiwałeś pomiędzy tymi planami, co powodowało oczywiście, że ta grafika pixelartowa była skalowana odpowiednio w zależności, na którym planie się walczyło. Zerkasz? Właśnie przeglądam. Akurat pomyliłem z innym beat'em upem. Kurczę, nie przypomnę sobie teraz. To było chyba też Neo Geo, tylko tam było bardziej w klimatach japońszczyzny, gdzie się, powiedzmy, samurajami kierowało. Samurai Shodown? Nie. Coś chyba w Wonders, ale musiałbym przejrzeć teraz tak naprawdę bibliotekę u siebie na emulatorach, żeby do tego dojść. Wiesz co, wykorzystanie planów. Próbuję sobie przypomnieć, czy coś takiego kojarzę w mojej głowie, ale nie przychodzi mi w ogóle do głowy. Ale tak jak patrzę, właśnie teraz przeglądam sobie gameplay. Wygląda to, powiem ci, bardzo przyjemnie. Fajny jest. Znaczy, to była fajna bijatyka, nie? I tam jeszcze były dodatkowo rozdzielone że mogłeś wybrać, gdzie chcesz grać dalej, więc tak naprawdę to nie była taka liniowy beat'em up z punktu A do punktu Z, tylko drogi się rozdzielały i za każdym razem mogłeś troszkę inaczej tą grę przechodzić, odwiedzać inne lokacje, nie? Także były tutaj fajne pomysły całkiem. Dziwię się, że nigdy nie powstała druga część, nie wiem dlaczego, to jest w ogóle dla mnie też ciekawe, bo do dzisiaj, jeżeli wymienia się najlepsze gry na Saturna, no to Guardian Heroes będzie na pewno w pierwszej 10. Słuchaj, nie mam pojęcia, jak wyglądała kwestia sprzedaży, więc może to gdzieś tam rzuciło szale w jedną czy w drugą stronę, być może studio deweloperskie, ale myślę, że to ja spodziewam się, że co innego. Co to jest to, co powiedzieliśmy na początku, że gra była dwuwymiarowa, a to były czasy
kiedy grafika trójwymiarowa PlayStation już rządziła, a tutaj mieliśmy grę, która wciąż wykorzystywała taki typowy pixelartowy, dwuwymiarowy sznyt i dlatego myślę, że to się nie sprzedało. To było wtedy chyba, na tamte czasy było to po prostu archaiczne. A masz o właśnie, to jest pytanie, które mnie też ostatnio trochę nurtowało, to znaczy, może inaczej, zaczęło nurtować teraz przez moje ostatnie przemyślenia. Przechodziło mi ostatnio przez głowę trochę tych tytułów, które one powstały właśnie jako 2D, a później przez 3D zostały zrujnowane. Może zrujnowane to czasami za mocne słowo, bo to będzie zależne, ale jeżeli myślę o takich grach, u mnie to na pewno będzie Alundra, gdzie pierwsza część wydana na PSX-a to był bardzo fajny action RPG. Świetna ręcznie rysowana grafika, bardzo fajna historia, przyjemny gameplay, super sprawa. Wyszła druga część, no i musieli cholera jasna popchać się na to nieszczęsne 3D wtedy. No. I no jak pewnie się spodziewasz, no gra furory nie zrobiła. Więc zastanawiam się, czy masz u siebie coś takiego. Oj, dużo takich gier. Słuchaj, wspomniany przeze mnie Suikoden. Trzecia część to jest, z mojej perspektywy, to jest tak brzydkie kaczątko. Gra wygląda obrzydliwie. Ona wyglądała obrzydliwie w momencie wyjścia na PS2. Ona już wtedy wyglądała strasznie brzydko. Było widać, że team od Konami, oni po prostu się na tym nie znają. Oni wiedzieli, jak robić ładne gry 2D. Wiedzieli, jak robić gry 3D i nawet jeżeli historia tam jest fajna, a community Suikodena jest troszkę podzielone, jeżeli chodzi o trzecią część. Część mówi, że mimo, że jest brzydka, to są tam fajne elementy. No, ja myślę, że jest brzydka, ma bardzo słaby system walki zrobiony. Niestety eksperymenty nie wyszły dobrze. Fabularnie jest fajnie, ale ja nie jestem w stanie w to grać. Więc mam kilka takich tytułów, które mówię, super, świetnie się zaczęło, później im dalej, tym niestety gorzej i często te serie umierają. Znaczy, ja mam też takie przykłady, kiedy niekoniecznie umierały, ale zaczynały właśnie od gry dwuwymiarowego i to też w twoim, powiedzmy, klimacie, bo będzie to action RPG, a potem przeszły w trójwymiar. To jest m.in. Blood Omen Legacy of Kain, gdzie potem dostaliśmy wszystkie kolejne części Blood Omena, również te Soul River, które należy do tego samego uniwersum, również przeszły w 3D, ale pierwsza część była typowo właśnie dwuwymiarowa, nie? Podobnie było na przykład z Command & Conquer. Przez pierwsze części było bardzo fajne 2D, potem zrobili Generals, w którym już jednostki były trójwymiarowe i to też już wyszło słabo, nie? I potem już jakby po Generals już taki mieliśmy raczej spadek jakości, jeżeli chodzi o serię i o markę. Są też jeszcze takie gry, które były w 2D, potem przeszły w 3D, ale to 3D było bardzo często renderowane, czyli to był jakby pre-render, nie? To na przykład Discworld Noir. Pierwsza i druga część Discworda, fantastyczne przygodówki właśnie pixelartowe, druga część pixel art wysokiej jakości, ale nadal świetny. I mieliśmy potem Discworld Noir, który był grą przygodową, gdzie była już prerenderowana grafika trójwymiarowa i to niestety też wyglądało brzydko już, nie? No mógłbym tutaj trochę powymieniać. Goblins, 1, 2, 3, świetne gry pixelartowe, 4, pełny trójwymiar, niesamowita hała, nie? Także takich gier naprawdę było dużo, nie? I próbowano jakoś tam zawsze przenieść te gry w trójwymiar. Legendarna seria King's Quest od Sierry, 7, Priceless Bride, robiona przez animatorów Disneya, fantastyczna, 8, całkowity trójwymiar, to już taki można powiedzieć, że to już nawet nie była przygodówka, tylko bardziej to szło w grę RPG i to też już wyszło źle wtedy, nie? W mojej opinii. Także... A nie masz też wrażenia, że czasami, no niektórzy, na całe szczęście przynajmniej z mojej perspektywy, uczą się i wracają jednak do tego 2D. Może nie w pełnym tego słowa znaczeniu, ale idą w tym kierunku. Myślę, że tutaj świetnym przykładem jest choćby seria Rayman właśnie, gdzie przecież parę lat temu, to może być już więcej niż parę lat temu, bo po prostu my jesteśmy starsi, ale mieliśmy powrót Raymana w wersji 2D za pomocą Rayman Legends. No i Origins, tak. No to jest właśnie powrót. Wiesz, bo Rayman to jest w ogóle ciekawy przypadek, bo on zaczął od gry dwuwymiarowej, potem były bardzo dobre Rayman 2, Great Escape i Rayman 3, Hoodlum of Havoc, które dla niektórych trzecia część jest absolutnie fantastyczna. I potem się coś skiepściło. Potem był Rayman Raving Rabbids, czyli te szalone kurliki tak zwane z Raymanem. Tak. I
wtedy już jakby ten Rayman, tam były jeszcze jakieś inne gry, takie już jakieś pierdołkowate z Raymanem, ale można powiedzieć, że marka troszkę umarła. No i powrót był właśnie do tego Raymana typowego, dwuwymiarowego. Niekoniecznie gracze uważali, że ten pierwszy Rayman jest najlepszy. Uważam, że większość graczy powie, że najlepszym Raymanem jest część trzecia, czyli całkowicie trójwymiarowa. A jednak powrócili do tego typowego 2D, chociaż jak mniemam, wielu graczy nie grało w tego pierwszego Raymana. On jest niesamowicie w ogóle trudny. Ja go kończyłem, także... Tak. O tym żeśmy też rozmawiali. Jeżeli chodzi o gry te. No ale to jest właśnie też przykład, że niekoniecznie wracają do tego, co najlepsze. Bardziej wydaje mi się, że tu chodziło o to, że trójwymiarowy Rayman taki w 2,5D nie oddałby ducha takiego kartunowego klimatu, nie? Bo faktycznie widać było, że ten Rayman 2 i 3 już nie są takie kartunowe jak ta 1, nie są takie komiksowe, nie? No to dlatego, że one były... Czy 3 już w ogóle w tym momencie? Tak, że były trójwymiarowe, była porzuceniem tego tematu. Więc może dlatego. Tak, ale widzisz, jak dla mnie, dla mnie trzecia część, ja nie jestem jedną z osób, która będzie uważać 3. Okay. Nie, ja myślę, że 2 to jest raczej to. Miałbym lekkie takie dywagacje wewnętrzne, ale raczej byłbym przy drugiej odsłonie Raymana, jeżeli miałbym sobie wziąć topkę. Później, tak jak mówię, trochę mam mieszane uczucia, ale wbrew pozorom powrót do 2D u mnie to była petarda. To jest gra, przy której sam spędziłem przy obydwu, przy Origins i przy Legends. Ja spędziłem masę czasu, to raz, ale 2, masę czasu ze znajomymi. I myślę, że tam ten multiplayer, który był prześmiewczy, który był przekomiczny, tam u mnie ta gra błyszczała, co nie? Bieganie z kumplami, zresztą bardzo podobnie miałem, jeżeli chodzi o formułę rozgrywki przynajmniej, to samo miałem w Little Big Planet. Gdzie również ze znajomymi żeśmy sackboyami śmigali po planszy i to u mnie robiło mega robotę. Miodność, o której wspominałem dzisiaj, właśnie w tych częściach Raymana do mnie strasznie wylewała się z ekranu. Tam było dużo elementów, które sprawiały, że świetnie się bawiłem. Pomijając samą kwestię tego, samą kwestię oczywiście typowo gameplayu, czyli bieganie po platformach, skakanie, elementy tła, animacje postaci, animacje wszystkiego, z czym miałeś interakcję, to jakoś sprawiało, że ten świat był dla mnie żywy, kolorowy, barwny, bajkowy i ja go kupowałem. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, która właśnie tkwi w sekrecie tych starych, dobrych gier. Ale pamiętajmy, że nie zawsze tak było, że pierwsze gry dwuwymiarowe były lepsze niż trójwymiarowe sequele późniejsze. Ja tutaj taki jeden z najbardziej oczywistych przykładów powiem. Grand Theft Auto. Wiedziałem, że to powiesz, wiedziałem. 3 pierwsze części, bo jeszcze tutaj 1, 2, jeszcze ten 1900 GTA 67 chyba to się nazywało? Jeszcze było London. No właśnie tak? to, tak, bo tam była jeszcze jakaś data, chyba 67. No to były gry, które były w zasadzie, można powiedzieć 2,5D, bo budynki faktycznie były trójwymiarowe, ale same samochody, postacie, no to wszystko już było sprite'ami, nie? No i wiesz, kiedy wyszła 3 GTA, no to była szajba, nie? To każdy oszalał na tym punkcie. Chyba nikt sobie nie wyobraża dzisiaj powrotu GTA, chociaż było China Wars na 3DS-a i na PSP. Pojawiła się taka próba, ale ona nie osiągnęła takiego sukcesu. Nawet w GTA 3 była chyba taka kamera, która była umieszczona pionowo u góry, która właśnie powodowała, że ta gra wyglądała jak GTA 1 i 2. Nie wiem, czy to chyba w 3 było właśnie coś takiego. Ale to jak widzisz... Wiesz co? No? Ja cię zaskoczę. Ja jestem jednym z tych zwyrodnialców, który jak zobaczył GTA 3, to pluł strasznie na to, co mi się tak... Ja po dziś dzień uważam 3 za obrzydlistwo. Jak ja zobaczyłem wtedy GTA 3, po pierwsze, jasne, ja byłem przyzwyczajony do 1, 2, to była całkowita zmiana formatu. Można by w tamtym czasie tłumaczyć to po prostu moim przyzwyczajeniem, ogromną zmianą i czymś, co mi po prostu nie pasowało. Ale jeżeli minęło tyle lat i dla mnie już w tamtych latach, czyli GTA 3 była nowością, ludzie się jarali, mówili, jak to świetnie wygląda. Ja na to patrzyłem i mówiłem, jak to obrzydliwie wygląda. Ta postać jest kwadratem, ta postać ma płaski ryj, ta postać, wiesz, rusza się jak kloc.
ludzie się jarali, jak zaawansowana technologia tam weszła, ja na to patrzyłem i ja miałem odruch wymiotny. Gra była brzydka, bardzo beznadziejnie mi się w to grało, animacja samej postaci, ruchu, wszystko mi tam nie pasowało, Okay. wszystko, więc ja byłem osobą, która była zupełnie po drugiej stronie barykady i nie widziałem w tym niczego, co można by gloryfikować. Po latach, kiedy, jestem w stanie jakby porzucić kwestię tego, że wtedy jako dla dzieciaka była to dla mnie duża zmiana, bo nie jest, ale wciąż, jeżeli próbuję wracać do GTA 3, absolutny syf z mojego punktu widzenia. Ale za to, jeżeli pójdziemy sobie o krok dalej i weźmiemy GTA Vice City, majstersztyk. Lata 80. A tam się niewiele różniło. Ta oprawa nadal była na podobnym poziomie. Różniło się wystarczająco wiele. Po pierwsze, dużo lepiej zaprojektowane postaci. To już nie były 4 belki, które tworzyły, dobra, belek, to były 2 belki, które tworzyły nogę, prostokąt, który tworzył kwadrat, i pół, który tworzył tors, i kwadrat, który tworzył głowę. I jeszcze 2 belki, które tworzyły ręce, co nie? Więc tam już było dużo lepiej, ale klimat, oświetlenie, hawajskie koszule i bądźmy krzychu szczerzy, nie ma nic lepszego niż wylądować o zachodzie słońca na plaży i zabić babcię baseballem. No tak, rozumiem. Znaczy rozumiem twoje podejście, bo ja akurat jestem z tej drugiej strony, ja to nie mogłem patrzeć na GTA 1 i 2. Jeszcze gdzieś mam nawet ruskie tłoki, które swojego czasu kupiłem i przyznam szczerze, że to były gry, które trochę poszedłem na fali fejmu, hype'u, gdzieś słyszałem, że to będzie takie po prostu super i powiem ci, że ja się od tej gry, od tych 2 pierwszych części totalnie odbiłem. To nawet nie to, że... A grałeś na początku przed trójką, czy po trójce? Tak, ja grałem w niej zaraz po premierze, nie? Bo mówię, miałem ruskie tłoki tych gier, nawet je gdzieś jeszcze mam, także ja powiem ci, że się totalnie od tych gier odbiłem, nie? No nie były to tytuły, które mi się podobały za bardzo. Dobra, czyli słuchaj, generalnie to jest ciekawe spojrzenie. No, takie wiesz, różne, nie? Że ile osób, tyle opinii, nie? Tak. No, jak tyłek, każdy ma swój. Dobra, myślę, że tutaj temat nie został wyczerpany, ale mamy już prawie godzinę 20 i pewnie byśmy mogli jeszcze pogadać, jeszcze bym zarzucił jakimiś fajnymi tytułami 2,5D z początków Saturna i tak dalej, ale myślę, że na tym się zatrzymamy. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać do swoich wypowiedzi. Do moich wypocin, poza takie tym, że jakieś podsumowanko, nie? Podsumowanko, taki final thought. Zastanówmy się w takim razie. Może tak wiesz co, gdybym miał sobie przemyśleć całość. Gdybyśmy na chwilę pominęli sobie temat nostalgii, to, że oczywiście jest grupa na rynku, do której trzeba sprzedawać gry i jest to grupa dojrzała, dorosła, która wychowała się na tamtych tytułach i ze zrozumiałych względów jest ten element nostalgii i trzeba ich brać pod uwagę, ale tak jak powiedziałem, odsuńmy to na chwilę i zastanówmy się, dlaczego możemy czuć pociąg, jeżeli mogę użyć tego słowa w takim sformułowaniu, do tamtych tytułów. Być może jest dużo prawdy w tym, że gry stały się w wielu aspektach do siebie zbyt podobne. Być może jest dużo prawdy w tym, że rynek gier Double i Triple A dość mocno się, powiedzmy, poszedł w pewnego rodzaju uniwersalizm i tworzy produkty bardzo do siebie podobne. I z jednej strony odskocznia, czyli pewnego rodzaju pętla, koło, które zatoczył rynek i pokazanie gier 2D, gier oldschoolowych jako coś nowego dla ludzi, którzy są młodsi, którzy nie mieli z tym do czynienia, jest swego rodzaju czy niszą. Nie wiem, czy to już nie jest za małe słowo w tym momencie, ale być może jest dobrym krokiem, żeby pokazać, że gry nie tylko muszą świecić nie wiadomo jak wspaniałymi reflektorami, jeżeli chodzi o poziom graficzny. Być może tam znajdziemy dużo elementów, których brakuje w wielu współczesnych tytułach, czyli wielokrotnie wspomniana dzisiaj miodność, czyli to, co daje nam radość z gameplayu. Nie musimy mieć technicznie zaawansowanego silnika, 20 000 znajdziek, questów i mechanik do robienia w grze. Być może skupienie się na tym, żeby mechanika w gatunku, który próbujemy oddać, będzie dobrze zrobiona, gameplay będzie ciekawy, a gracz będzie w stanie po pierwsze zainwestować emocjonalnie w ten świat, wejść w niego, wgłębić się, a po drugie faktycznie cieszyć się, czuć zarówno wyzwanie, jak i spełnienie z wykonywania tych wyzwań, sprawia, że ten taki old school, który w moim mniemaniu właśnie zawiera te elementy, sprawia, że tam jest duży potencjał i na pewno przez długi czas w najbliższych latach będziemy o tym starym, dobrym HD w 2D, czy też 2D w HD słyszeć. Ja tutaj się odniosę troszkę
może nie negatywnie, ale z drugiej strony, znaczy to, co powiedziałeś, to jest prawda, ale pamiętajmy, że te gry dwuwymiarowe są bardzo często skierowane do starszych graczy, do dziadersów. Młodsi gracze, jak na przykład mój syn, nie sądzę, że on kiedykolwiek w życiu sięgnie po takie tytuły. Nie tylko ze względu na samą oprawę, ale też ze względu na gatunek. Młodsze pokolenie raczej jest nacechowane tym, że chcą gry, które są bardzo rozbudowane socjalnie, czyli że można z kolegami grać. Dużo stawia się na to, żeby w grach można było w jakiś sposób uzewnętrznić siebie, czyli na przykład budowanie własnych budowli w Minecrafcie, tak i tak dalej. Natomiast też jest coś takiego, że mam wrażenie, że to młodsze pokolenie idzie w o wiele prostsze gry. To nie są... Ja nie widzę Oliwiera, żeby on grał w RPG pokroju Octopath Traveler czy Final Fantasy. To nie są tytuły, które... Czy może jeszcze jak będzie starszy, może tak będzie. Ale wydaje mi się, że to, że jeżeli on za dzieciaka przysiąknie Fortnite'em, Robloxem, to na starość, na starsze lata nie będzie chciał wracać do gier, które dla niego są po prostu dzisiaj dziadowate, nie? Bo no, on tak te tytuły postrzega, tak? I ja to doskonale rozumiem. Natomiast faktycznie dla nas, graczy, którzy pamiętają tamte czasy, mamy teraz fajny moment w historii, bo możemy skosztować nowych produkcji z nowymi technologiami, ale możemy też skosztować, czy powrócić do tych tytułów, czy tam do tego klimatu tych gier właśnie z naszej przeszłości, z naszego dzieciństwa i mamy tą możliwość wyboru, tak? Mamy to jakby gdzieś tam istnieje ten wybór. Kiedyś tego wyboru nie było. Kiedyś po prostu to szło trochę liniowo, tak? Pamiętam taką historię, pamiętasz Heart of Darkness od Erika Shai? Oczywiście. Kiedy to się pojawiło, to wszyscy mówili, że panie, to już archaiczna gra, już wydane 8 lat za późno, nie? A dzisiaj tak patrzymy na tą grę i stwierdzamy, że ona pod kątem animacji, oprawy jest naprawdę fantastyczna, ale w tamtym czasie... Tak, to jest wspaniały tytuł. Tak, ale w tamtym czasie był to już tytuł archaiczny, bo był dwuwymiarowy. Gdyby był trójwymiarowy, pewnie by nie wyglądał nawet w 10% tak dobrze, ale jakby dociągnąłby on do aktualnych trendów, tak? Jakby coś. Także tu jest jak źle by się zestarzał. A jak źle by się zestarzał, dokładnie. Także jest tutaj, wydaje mi się, ile ludzi, tyle opinii, bo na pewno ktoś tutaj pod podcastem napisze, że ja mam 12 lat i gram właśnie w gry dwuwymiarowe. Pewnie nie generalizujmy, bo to jest oczywiście, że takie sytuacje też będą miały miejsce. Natomiast głównie wydaje mi się, że te gry 2D HD są bardziej skierowane do tych graczy, powiedzmy dzisiaj, którzy mogą się mienić graczami wytrawnymi, czyli znają, pamiętają i chcą do tego powrócić. Jeszcze coś chcesz dodać? Nie, myślę, że bardzo fajnie podsumowałeś, bo to by była również moja taka końcowa myśl. To z tym winem, to myślę, że tak, to jest gracz, który już wyleżakował swoje i on w tym momencie chętnie sięgnie po jeszcze jeden kieliszek takiego Choté z lat 80. No dokładnie. Choté Bordeaux. Dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymamy. To był kolejny odcinek źle nazwanego podcastu Gralogi. Najgorzej. Chciałbym, żebyśmy się teraz zreflektowali, chociaż zakończenie było dobre. Ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski. A ja Bartek Jakubczyk. A to był kolejny odcinek. Źle wyszło, znowu się powtarzam, że ostatni odcinek i kolejny odcinek Gralogów. Kurde, musimy nad tym popracować. Słuchaj, bo to był już ostatni odcinek w tym odcinku. To był ostatni odcinek w tym odcinku. W tym sezonie. Podcastu. Tak, w tym sezonie. Ale kolejny odcinek będzie pierwszym odcinkiem w kolejnym odcinku. W kolejnym sezonie. Czekamy na wasze komentarze, na wasze opinie, jak wy to widzicie. I czy macie jakieś fajne przykłady, bo może nie mówiliśmy o wszystkich grach, może jakieś tytuły nam umknęły, a jestem ciekawy, czy tych gier 2D, które robią dzisiaj wrażenie, jest na pewno o wiele więcej, a jestem ciekawy, jakie. Ja się jeszcze zastanawiam, na co wy czekacie w najbliższych miesiącach, bo tak naprawdę co roku tych premier jest masa i ja sam się zastanawiam, jak wiele ciekawych rzeczy być może nam umknęło. Na pewno nam umknęło. Nie ma osoby, która to ogarnęłaby wszystko aktualnie. Nie istnieje ktoś taki. Nawet jakby grał 24 godziny na dobę, nie ma opcji. Dobra, to tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.